Specjalnie na tę wędrówkę kupiłam sobie taką lampkę biwakową. Wieszam ją na śledziu włożonym w szczelinę. O! W szczelinę w pęknięcie w belce. O. Nazywa się Moji, jest produkowana przez Black Diamonda. Nie wiem, czy właśnie nie przestali jej produkować. Jest w miarę lekka, zapomniałam ile miała gramów, ale koło chyba 120. Zasilana na 3 takie małe paluszki. No i fajna jest, bo ze świeczkami pod wiatami jest słabo, no bo wiatr zdmuchuje płomień. W chatce jest bardzo klimatycznie, bardzo lubię świeczki, no ale ze względu na rękę próbowałam jakoś ograniczyć bagaż, co oczywiście słabo wyszło, bo wzięłam dużo ubrań. I tak, światło jest raczej takie sztuczne, no bo to są diody i wygląda wszystko tak jak w takim trupim świetle, ale na filmie to nie wychodzi. Na filmie to światło jest w miarę ciepłe i wygląda naturalnie, więc jestem zadowolona. Już dzień wstał i właśnie powinnam już zgasić lampkę i śniadanko i wychodzę dzisiaj w planie 22,5 km, co niby nie jest dużo, ale wczoraj udało mi się zrobić tylko 20,5, bo szlak był taki właśnie ledwo ścieżka w chaszczach i bardzo dużo bagna i przedzieranie się przez borówki, po prostu tempo jest słabe, no trudno. Planuję wszelako dojść do Grünklitt. To jest też taka górka, gdzie jest takie znane zoo z niedźwiedziami, głównie chyba tylko z niedźwiedziami. Byłam tam kiedyś, ale nie byłam w zoo, teraz też się do zoo nie wybieram. W każdym razie jest to miejsce turystyczne, a niedźwiedzie są zamknięte, biedne, za siatką. Na śniadanie mam chrupki chleb z serem topionym. Jakoś zawsze jak jestem w Szwecji, to jem kanapki z serem topionym, chyba że jest zima, to wtedy nie, bo ser zamarza. Już jestem po drugiej stronie rzeki, udało mi się przejść bez ataku paniki i zagadka tej konstrukcji została rozwiązana. To była taka pochylnia do spuszczania wyciętego drewna rzeką, czyli to nie była zapora i nic się tak bardzo nie zniszczyło, tylko tam jakieś części zmurszały i się trochę rozwaliły, ale nadal jest to taki właśnie poślizg. Wczoraj była sobota i las rozbrzmiewał strzałami. Dziś niedziela i będzie to samo. Cały las obstawiony myśliwymi i to takimi, co to podjeżdżają autem pod ambonę i czekają, aż łoś sam do nich przyjdzie. Czy oni naprawdę myślą, że jak będą siedzieli przy ognisku, przy drodze, to te łosie do nich przyjdą? Może tych łosi jest tu tak dużo, że faktycznie przechodzą sobie tak i nie krępują się. Ja rzadko widuję łosie, dopiero na tej wędrówce jednego, a tak w życiu to ze 30 widziałam. To nie jest aż tak dużo, za to dużo łosi jadłam. I są bardzo smaczne, są takie kruchutkie i mają neutralny smak takiej bardzo delikatnej wołowiny, mniej więcej. Ostatnio łosia to jadłam w zeszłym tygodniu, bo na imprezie gry na Vita Bandet był łoś na obiad. Były 2 rodzaje łosia. Był taki łoś z warzywami i pieczarkami, taki pieczony, duszony i była kiełbasa z łosia. Bardzo, bardzo smaczne. No i wszyscy polują. No nie wszyscy, ale bardzo dużo osób poluje i każdy Szwed ma w domu zamrażarkę, właściwie 2 zamrażarki i trzyma w jednej całego łosia. O, następny myśliwy. Będę musiała się przywitać. No właśnie, pani siedzi, że się zaczają, najgada przez telefon. No nie wiem co to za polowanie. Ja rozumiem, jak jest polowanie takie, wiecie, ze strzałą, z łukiem, ale nie wiem, czy w Europie tak się w ogóle poluje. W Stanach jest bardzo popularna taka metoda, tylko że oczywiście strzały nie są drewniane, a groty nie są wykonane z kamienia, no bo paleolit niestety dawno minął.
Jeszcze w kwestii porad odnośnie polowań, to dobrze, że mam pomarańczową bluzę i dobrze mnie widać. Sezon polowań na łosie zaczyna się 1 października i w pierwszym tygodniu wszyscy szaleją i Szwedzi zawsze mi mówili, że lepiej nie chodzić po lesie na początku października, bo ludzie są bardzo podekscytowani tym początkiem okresu polowań. Teraz jest już drugi tydzień, to może już jest lepiej, ale cieszę się, że mnie widać. I jak się wybieracie w październiku do któregoś z krajów północy, to dobrze jest mieć jednak to pomarańczowe ubranie, nie zaszkodzi. Przydałaby mi się jeszcze pomarańczowa czapka. Może poproszę Kasię, żeby mi uszyła, albo kupię sobie taką z daszkiem. To i tak jest mój ulubiony kolor, więc zawsze miło. Mogłaby być ta ścieżka dzisiaj w trochę lepszym stanie. Niby stara droga, ale też widzicie, jakieś chaszcze przede mną wyrastają. Kolejny febod. I jak zwykle jest informacja, jest jakieś stare zdjęcie wygrzebane z archiwum. Tutaj widać, jak kobiety pracują przy wyrobie sera.
Na zewnątrz już jasno, a w chacie ciągle ciemno, bo są 2 małe okna i jest duże pomieszczenie. Ale to też jest febod, czyli domek pasterski. Nie wiem z jakich lat konkretnie, wydaje mi się, że jest nieco nowszy. I skoro to dom letni, no to w takim kraju jak Szwecja latem cały czas jest jasno, tylko jesienią, zimą robi się ciemno, a wtedy tutaj nikogo nie było, więc oczywiście dla izolacji lepiej jest, żeby było mniej okien. Bardzo ciekawa architektura tego domku. Składa się on z 3 pomieszczeń. Jest jeden duży dach nad całością i poniżej są 3 pomieszczenia, z czego tylko mieszkalne pomieszczenie, to w którym jestem teraz, posiada sufit i jest oddzielone od tych pozostałych. Jest w lewym jakby rogu, powiedzmy. Potem jest sień, a potem jest taka już szopa bez podłogi, ale wszystko jest w jednym ciągu. I tego typu budownictwo widziałam wielokrotnie w Estonii, no przede wszystkim w Skansenie, w Tallinie. I to był taki absolutnie pierwotny schemat budowania domów w tamtym regionie. No oczywiście tam się trochę to wszystko zmieniało, ale zawsze te 3 pomieszczenia i oni nie mieli otwartej takiej przestrzeni w tych 2 pozostałych pomieszczeniach. One też były takie właściwie mieszkalne. Zwierzęta też tam były trzymane zimą, ale wszystkie miały podłogę i porządne ściany, a tam jest bardzo przewiewnie. No i w dawnych czasach nie było kominów oczywiście, chaty były kurne i było tak zrobione, że były wywietrzniki, otwory w ścianach w tej części, w tym sześcianie mieszkalnym i dym wychodził przez te otwory. Już pod ten główny dach tam jest mnóstwo przestrzeni, żeby dym się zbierał i uciekał po prostu przez dach. Tam w tamtym przypadku estońskim to przechodził przez słomiany dach. A tutaj nie wiem, raczej chyba nie ma słomy, bo nie ma zboża. Ale nie wiem, raczej chyba tylko jest to reminiscencja dawnego stylu. Tutaj nigdy czegoś takiego w tym domu nie było. Wybudowano raczej go od razu z piecem i kominem. Piec świetnie ciągnął. Bałam się znowu, że mi się nie uda rozpalić ognia, bo to z takimi kominkami różnie bywa. Ale jest świetny, jest wysoki komin, świetnie ciągnący, w drzwiach i ścianach są szpary, to pomaga przy dostawie tlenu. Oczywiście bardzo szybko się ogień skończył. Zrobiło się po 22, więc bardzo dobrze, że skończyło mi się drewno, które nazbierałam w lesie, bo mogłam iść spać, bo wiecie jak wciąż jest drewno, to się dokłada. Więc I tak całkiem ciepło się zrobiło, tak powyżej 10 stopni. W takich kominkach to trzeba mocno grzać i cały dzień palić, żeby było faktycznie cieplutko, żeby cała ta bryła się nagrzała. No ale naprawdę fajnie. Czułam się jak w skansenie i bardzo się cieszę, że tu zostałam. Była 17, jak doszłam, ale jak zobaczyłam ten domek, to raczej nie miałam wątpliwości, że sobie tutaj zostanę na noc. Jest platforma do spania, na której teraz siedzę. Ciągnie się ona wzdłuż jednej całej ściany tego pomieszczenia. I to jest też coś ciekawego, co przywodzi mi na myśl Finlandię i nawet Syberię, bo pewnie to, co w Finlandii było zwyczajem, ma swoje korzenie na Syberii. Tam właśnie bardzo popularna była taka platforma do spania. Nie jakieś łóżka, nie jakieś ławy, ale właśnie cała taka platforma powyżej poziomu podłogi, żeby było cieplej i wszyscy tam spali w jednym miejscu. Może to fińscy osadnicy przynieśli ze sobą tą koncepcję, bo w Szwecji to ja tego nigdy nie widziałam. Było tutaj sporo fińskich osadników w Szwecji,
no bo Szwecja kiedyś weszła w posiadanie całej Finlandii i była w tym posiadaniu bardzo długo. I Szwedzi osiedlali się po zachodniej stronie środkowej Finlandii. Tam jest do dziś region, w którym mówi się głównie po szwedzku. I do dziś w całej Finlandii jest urzędowy język szwedzki, co bardzo pomaga mi podczas podróży w Finlandii i studiowaniu produktów spożywczych w sklepie, bo zawsze opis mogę przeczytać po szwedzku. Ale właśnie też Finowie przyjeżdżali tutaj szukać sobie jakichś nowych miejsc do mieszkania, że Finowie to ludzie lasu i potrafią się odnaleźć w każdej tajdze, no to właśnie te mniej zamieszkane regiony oni penetrowali, tu zakładali jakieś gospodarstwa. Na dowód tej koncepcji jest niedaleko góra, która w nazwie ma Tunturi, no a to jest fińskie słowo oznaczające górę, czyli to Finowie musieli tak tą górę nazwać. Bardzo to jest wszystko ciekawe, a muszę się powoli zbierać oczywiście, zjeść śniadanie i korzystać z tych krótkich godzin dziennych, bo nie jest ich wcale tak wiele. Robi się jasno przed 7 i robi się ciemno po 6 wieczorem. No, to nie jest już tak dużo. Już się zrobiło naprawdę jasno, więc coś widać. Tutaj jest to pomieszczenie mieszkalne, tutaj jest wejście do sieni i tam jest ta część dla zwierząt. I te dwie mieszkalne dla ludzi i zwierząt są w technice zrębowej, a tutaj tylko są deski. Ale wszystko jest na takiej samej podmurówce z kamieni, z polnych, granitowych. No tu się wchodzi. I tu już jest ciemno, są drzwi na przestrzał i można też z drugiej strony wyjść. No właśnie tutaj jest to pomieszczenie dla krów i jakieś półki, pewnie można tu jakieś sprzęty było trzymać, na pewno było dużo sprzętu. I tutaj już teraz widać, że jest właśnie ten wysoki dach, na którym powinna być kora brzozowa i potem gąt, no ale teraz jest wymienione na blachę, na tylko takiej więźbie. Dach jest cały wymieniony, jest nowy, ale chyba te podpory są stare. No i tutaj wejście do mojego lokalu. O, już jestem na etapie prawie bycia spakowaną. Bardzo, bardzo fajna chatka. Świetnie by się nadawała na rekonstrukcję historyczną. Wyobraźcie sobie, w starych ubraniach, w całych starych kostiumach. Cudnie, cudnie. Jak ktoś zna tę piosenkę, to niech napisze w komentarzach. Myślę, że nikt nie zna. Jest studnia, bardzo dobra woda, w środku wymurowana granitowymi kamieniami, płytko. Nie, wszystko działa. Ze skansenu prosto do współczesności. Tutaj jest właśnie Grönklitt, tutaj jest ośrodek narciarski, o tej porze roku kompletnie opustoszały, jest tam sklep, to jest właśnie w tym budynku na środku, ale wejście do tego samoobsługowego sklepu można uzyskać tylko za pomocą aplikacji. No i tutaj Norwegia zdecydowanie wygrywa, bo takie samoobsługowe sklepy obsługuje się w Norwegii za pomocą karty kredytowej, a nie jakiejś głupiej aplikacji. Także w Norwegii mogłam zrobić zakupy, a tu niestety nie. Gdybym nie spała w chatce, to nocowałabym tutaj. Te wiaty już nie są przystosowane do spania, są bardzo małe, mają ławki, ale mają jeszcze podłogę, więc da się. No ale chatka była fajniejsza.
Znam małą chatkę, daleko, daleko stąd, ukrytą wśród stammarna. To chyba pnie, wśród pni, w cichym lesie. Urocze. Ach, i chatka jest też urocza. I zadbali o to, żeby nie było dziur pomiędzy ścianami a ziemią i nie podwiewa. Jest piła, siekiera, stary, trochę złamany nóż. Jest cudnie. No także 17, nawet niezupełnie 16:50, 19 km, ale zostaje. Za fajnie. Wyszłam dziś o świcie i wschód słońca zastał mnie już godzinę na szlaku. Solidny mróz dzisiaj. Wciąż jest chrupiąco w podłożu. Na pewno było -5, może mniej nawet. Wystartowałam mając na sobie prawie wszystkie warstwy. Mam na sobie jeszcze spódniczkę ciepłą. Było naprawdę zimno, mimo że szłam cały czas pod górkę. Chatka była w dolinie rzeki, tam na pewno było najzimniej, tutaj na wzgórzu jest nieco cieplej. W chatce oczywiście było cieplej. Nadymiło się strasznie, tym razem piec nie był tak sprawny i bardzo dużo dymu mi się zgromadziło w środku. No ale było ciepło i do rana to ciepło nawet przetrwało. I jak wstałam o 5 rano, było jeszcze w miarę i było bardzo ciemno, choć była piękna gwiaździsta noc z księżycem i pięknie to wyglądało, jak wstałam, całe niebo pełne gwiazd, a potem bardzo, bardzo powoli zaczęło się robić jasno. Tak to jest na dalekiej północy, na dalszej północy jeszcze bardziej, ale już tutaj, że świt jest bardzo długi, zwłaszcza jak już idzie ku przesileniu zimowemu. Niewątpliwie idzie. Dzień się już bardzo skrócił i świcać zaczęło około 6:30. O 7:00 było tak dopiero zaczynało być jasno, więc akurat w sam raz, żeby wyjść, wyszłam o 7:00. No i teraz o 8:00 wstało słońce. Zimą to zmierzch bezpośrednio przechodzi w świt. Właściwie nie. Zimą to bezpośrednio świt przechodzi w zmierzch, bo przecież odbywa się to w dzień. Co ja gadam, chyba jeszcze śpię. Dlaczego tak wcześnie wstałam? Ponieważ dzisiaj robię resupply. Dzisiaj jadę do Mory. Mora, moje ulubione miasto w Szwecji. Byłam tam już 4 razy, również podczas przejścia Szwecji
i dziś będę po raz 5. I mam zamiar pojechać autobusem, chyba że uda mi się złapać stopa wcześniej. Autobus jest o 14, przed 14. Dzieli mnie od przystanku 15,5 km, oczywiście już kawałek przeszło. Znając moje tutejsze tempo, to jest tak w sam raz, jeżeli wyszłam o 7 i jeszcze lunch zjemy spokojnie, to powinno na pewno starczyć, a może uda się wcześniej. No, bo niestety to jest jakieś 15-20 km od szlaku. Oj, gałązka, więc nie ma mowy, żeby tam pójść pieszo. A dodatkowo jest na szlaku trudność, bo jest zapora na dużej rzece i ona jest podobno zamknięta na szlaku. Trzeba normalnie przejść przez zaporę, a tymczasem się nie da, więc i tak trzeba objechać to autobusem bądź autostopem. Świetnie się składa, że po drodze można zaliczyć miasto. Więc dzisiaj będą różne atrakcje. Så sist också. Udało się, jestem w morze. Złapałam stopa i oszczędziło mi to godzinę stania i marznięcia i mam godzinę więcej w mieście. Idę teraz do biblioteki. Mam zamiar tam podrzucić elektronikę. Mam nadzieję, że się zgodzą na to, żebym ładowała parę powerbank i poszła sobie gdzieś w międzyczasie. 18:30 jest ostatni autobus na szlak. Objadę sobie zamkniętą zaporę i powinno być wszystko ok. Jest piękny dzień, więc sobie troszkę połażę po mieście. To już jest moja 5. wizyta w tym mieście i Mora jest moim ulubionym miastem w całej Szwecji. O czym chyba mówiłam kiedyś temu, jak szłam tutaj przez Szwecję. Dokładnie tutaj, w tym samym miejscu zrobiłam sobie zdjęcie i filmik też, jak szłam przez całą Szwecję. I od tego czasu byłam tu jeszcze raz w zimie, jak z Kasią i jej przyjacielem jechaliśmy w góry, w różne góry, mniejsza z tym. To było w 2021, no to 3 lata, no to nie było. Wszystko zajmuje bardzo dużo czasu i brakuje mi go trochę, ale to oczywiście musicie zobaczyć. Słynny nóż Mora, właśnie produkowany w tym miasteczku. Tutaj jest salon firmowy. Już chyba go Wam pokazywałam podczas poprzedniej wizyty, ale no nadal tutaj jest. 4 godziny później, może 5, nie, 4. Jest chatka. 10 minut od przystanku autobusowego, na którym właśnie wysiadłam z autobusu. Jestem znowu na szlaku. Światełka w oddali to jest zapora, która właśnie jest nieczynna. Udało się. Mam za sobą siatkę. Siatkę plastikową, kijki w dłoń, no i przybiegłam.
Myślałam, że nie będę palić ognia, ale stwierdziłam, że skoro jest obfitość drewna, to jednak sobie zapalę, co będę marzła. W takiej szopce jest akurat dużo drewna i nie całe jest mokre, więc wzięłam szybko piłę i nacięłam, bo to znowu jest piła fajna. Bo z siekierą to u mnie kiepsko, z tą ręką nie mogę siekierą operować za bardzo, tylko tak trochę lewą ręką, a piła to spoko, więc nacięłam trochę. Cieszę się, że zdążyłam. Następne dystanse wyglądają słabo, bo jutrzejsza chatka jest albo za 13, albo za 28 km. Nie ma takiej pośredniej. No zobaczę. Na pewno będzie ciężko, bo zrobiłam duże zakupy na 5 dni aż do Leksand. Dużo czekolady, zupek w proszku, czekolada. No i takie różne. I przyniosłam sobie 3 paczki różnych kiełbas. O, pokażę. O, czy coś widać? Jedna jest górska, druga jest myśliwska i trzecia jest czosnkowa. No i mam też ze sobą 3 kartony. O, mam film, mam smoothie i mam mleko. Mleko do kawy na jutro. Bo tu jest też kosz na śmieci. Niektóre chatki te bliżej dróg mają kosze na śmieci, więc przypuszczałam, że tak będzie. I rzeczywiście tak jest, także spokojnie pozbędę się kartonów rano. No, głupio zrobiłam, bo aparat mam niedoładowany. Zostawiłam powerbank w bibliotece, a potem poszłam na miasto z telefonem, żeby nawigować i z aparatem. W związku z tym potem brakło mi czasu, bo te 4 godziny to jest naprawdę mało czasu. Myślałam, że będę mieć więcej czasu. Wdałam się w godzinną pogawędkę z panem w sklepie sportowym, outdoorowym. Był strasznie fajny i tak miło nam się gadało, zrobił mi kawę. Ja się zawsze wdaję w pogawędki z ludźmi i potem się dziwię, że mi czas mija, no ale to jest przecież przyjemne. W Szwedzi, jak widać, wcale nie są tacy już oziębli, jak byli dawniej i normalnie można z nimi pogadać, można złapać stopa. Super! Pan był strasznie zdziwiony, jak mu powiedziałam, że Mora to jest moje ulubione miasto w Szwecji. I jeszcze do tego nazwałam je dużym miastem, co już całkiem go zbiło z tropu. Powiedział, że jestem pierwszą osobą, która powiedziała, że Mora to duże miasto. No, dla kogoś, kto wyszedł z lasu, to jest duże miasto, bo tam jest wszystko. To jest największa miejscowość nad Siljanem. No więc to samo mówi za siebie. No dobrze, biorę się za dokładanie drewna i zrobię sobie którąś z kiełbasek. Bo będę do końca tej wędrówki cały czas jeść kiełbasę. Ale jak jest ogień, to trzeba robić kiełbasę.